Witam Państwa bardzo serdecznie. Odpowiadając na Wasze postulaty, dzisiaj przedstawię Państwu postać Romana Dmowskiego, przywódcy obozu narodowego. Przedstawię Dmowskiego takim, jakim rzeczywiście był. Wskażę też rolę, jaką powinien mieć w polskiej historii. Dowiecie się również, co było powodem jego konfliktu z Józefem Piłsudskim. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dochodziło południe 7 stycznia 1939 roku. W warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela zaczęła się msza pogrzebowa Romana Dmowskiego, przywódcy obozu narodowego. Po tej mszy kondukt pogrzebowy wyruszył z warszawskiej archikatedry w kierunku cmentarza na Bródnie. Szły w nim tysiące ludzi przybyłych z całej Polski. W kondukcie można było zauważyć licznych przedstawicieli duchowieństwa, polityków oraz dyplomatów. Nie było tylko przedstawicieli rządzącej sanacji. Ale Roman Dmowski był dla niej najgroźniejszym przeciwnikiem. Pomimo tysięcy ludzi żegnających zmarłego przywódcę obozu narodowego, pogrzeb Romana Dmowskiego nie mógł konkurować z pogrzebem Józefa Piłsudskiego. Uroczystości pogrzebowe marszałka w maju 1935 roku trwały prawie tydzień i wzięły w nich udział nie tysiące, a miliony Polaków. Pogrzeby Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego są odzwierciedleniem ich miejsca w polskiej historii. O ile ten pierwszy ją całkowicie zdominował, o tyle ten drugi znalazł się w niej w roli zaledwie jednego z akuszerów niepodległości. Można więc postawić pytanie, dlaczego tak się stało? Aby na to odpowiedzieć, trzeba zagłębić się w życiorysie Romana Dmowskiego. Przyszedł na świat 9 sierpnia 1864 roku w podwarszawskim Kamionku w rodzinie brukarza. Siłą rzeczy jego start życiowy nie mógł być taki sam jak jego politycznego przeciwnika Józefa Piłsudskiego, który urodził się w rodzinie szlacheckiej, dysponującej znacznie większymi możliwościami w zakresie edukacji i rozwoju swoich dzieci. Ten deficyt na starcie życiowym Dmowski mógł zniwelować jedynie własną pracą i własnym zaangażowaniem w zdobycie wykształcenia. Pomógł mu w tym rodzinny dom, w którym ceniono wykształcenie, rozumiane jako zdobycie dobrego zawodu. Ale nie stało się to od razu. Dmowski aż 3-krotnie powtarzał klasy i dopiero będąc w gimnazjum zrozumiał znaczenie edukacji w życiu i zaczął się do niej mocno przykładać. Po maturze zaczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył jako jeden z najlepszych studentów. Wyniesiony z domu świat wartości zdecydował również o życiowych wyborach Dmowskiego i postrzeganiu przez niego polityki. Do tej ostatniej wkroczył, będąc jeszcze na studiach, gdy związał się ze środowiskiem warszawskiego Głosu. Tam poznał Jana Ludwika Popławskiego, który opowiadał się za połączeniem pracy organicznej z walką o Polskę. Niemal w tym samym czasie do Dmowskiego dotarły również idee Ligi Polskiej Zygmunta Miłkowskiego. Dmowskiego pociągało w niej to, że chciała oddziaływać na wszystkie zabory w ramach swojej ogólnonarodowej polityki. Wtedy również Dmowski zetknął się ze środowiskiem Związku Młodzieży Polskiej, tak zwanego Z-u, które postulowało odbudowę niepodległej Polski i jej demokratyzację.
Dmowski chłonął te wszystkie idee i, jak przystało na przyrodnika, je systematyzował. I dopiero potem dokonał ich oceny i wyboru swojej politycznej drogi. Postanowił zostać politykiem narodowym, który nada spójności ruchowi narodowemu, z którym wiązał swoje nadzieje. W tym celu w 1893 roku utworzył Ligę Narodową, która miała zintegrować ruch narodowy. Udało mu się do niej włączyć zarówno działaczy Ligi Polskiej, Zetu, jak i warszawskiego Głosu. I dość szybko Liga Narodowa stała się organizacją, która zaczęła koordynować działalność wszystkich narodowych stowarzyszeń i związków. Z inicjatywy Dmowskiego na zjeździe Ligi Narodowej w Budapeszcie utworzono jej komitet centralny, w którym poza nim znaleźli się Jan Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Każdy z nich odpowiadał za inne sprawy organizacyjne. Balicki za filozofię Ligi, Popławski za analizę bieżących zjawisk społecznych i politycznych, a sam Dmowski za jej ideologię. Na początku XX wieku Liga Narodowa działała już we wszystkich zaborach, usiłując dotrzeć do wszystkich grup społecznych. Dmowskiemu jako ideologowi Ligi Narodowej chodziło przede wszystkim o wychowanie narodu do realizacji wielkich zadań w przyszłości. Dlatego właśnie systematycznie rozbudowywał ideologię Ligi i nadawał jej spójności. Najważniejszym krokiem w tym zakresie było opublikowanie przez Dmowskiego w 1902 roku myśli nowoczesnego Polaka, które stały się zbiorem zasad ideowych ruchu narodowego. Dmowski podkreślał w nich, że każdy jego członek musi prowadzić codzienną działalność na rzecz wspólnoty narodowej, która będzie ją systematycznie wzmacniała. Chodziło mu o wzmacnianie instynktów państwowotwórczych tej wspólnoty narodowej. Uważał bowiem, że naród polski może się realizować tylko w warunkach istnienia własnego państwa narodowego, które będzie instrumentem jego polityki. Krótko mówiąc, Dmowski postulował utworzenie państwa narodowego, odrzucając tym samym koncepcję państwa wielonarodowego. Nie było to wcale nowatorskie podejście. Podróżując po Europie, Dmowski widział, że mniejszości narodowe, a zwłaszcza mniejszość żydowska, która w Polsce zawsze była silna, są dla każdego państwa zagrożeniem. Ale ta kwestia w jego programie nabrała większego znaczenia dopiero później. W każdym razie w XX wiek Roman Dmowski wkroczył nie tylko z własną partią narodową, ale i z własną ideologią narodową. Był przekonany o tym, że będą one skutecznymi narzędziami, dzięki którym stopniowo dojdziemy do niepodległości. Zupełnie inaczej do tego zadania podchodził jego polityczny rywal Józef Piłsudski, który postawił na walkę zbrojną z zaborcami. W 1904 roku, gdy wybuchła wojna rosyjsko-japońska, Piłsudski udał się do Japonii, aby uzyskać pomoc w wywołaniu antyrosyjskiego powstania. Ale wtedy do Japonii przybył również Dmowski, zamierzając wykazać Japończykom bezsensowność takiego powstania. To właśnie wtedy doszło do osobistego spotkania Dmowskiego z Piłsudskim, które trwało aż 9 godzin, ponieważ obaj politycy usiłowali nawzajem siebie przekonać do swoich koncepcji, tyle tylko, że robili to nieskutecznie. W każdym razie wyprawa do Tokio okazała się sukcesem Dmowskiego, a nie Piłsudskiego. Było tak dlatego, że Dmowski okazał się wybitnym politykiem, dyplomatą, którym Piłsudski nigdy nie był. Dmowski był nim będąc w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach, które odwiedzał. Chyba tylko w Rosji Dmowski czuł się bardziej deputowanym rosyjskiej Dumy niż politykiem, dyplomatą. Ale
Był nim także w czasie I wojny światowej i Kongresu Wersalskiego, na którym projektowano nowy powojenny porządek. Dmowski miał zresztą ku temu dobre przygotowanie. Odwiedził wiele krajów, poznał ich kulturę, czytał ukazujące się w nich gazety i rozmawiał z przedstawicielami ich elit politycznych. Było to dla niego o tyle łatwym zadaniem, że biegle posługiwał się aż 6 językami. Najwięcej dały mu jednak pobyty w wiktoriańskiej Anglii, którą się zafascynował. Zrozumiał, że potęgę Anglii stworzyły śmiałość idei, upór w przezwyciężaniu przeciwności i praca dla kraju, każdego jej obywatela, gdziekolwiek by się nie znajdował. To właśnie wtedy narodził się Dmowski, polityk dyplomata, który dla sprawy polskiej zaczął działać zarówno w kraju, jak i za granicą. Aby stać się nim, potrzebny był jednak do tego odpowiedni sznyt. Wykształcenie, znajomość języków, dobre ubranie i nienaganne maniery. I oczywiście polityczny realizm. To właśnie dlatego Dmowski był w stanie nawiązywać kontakty z przedstawicielami zachodnich elit i być przez nie wysłuchany. Tego nie potrafił dokonać jego polityczny rywal Józef Piłsudski. Ta zdolność Dmowskiego okazała się bezcenna w czasie I wojny światowej, a potem w czasie konferencji pokojowej w Wersalu, kiedy zaistniała potrzeba wyartykułowania polskiego stanowiska. Dmowski zrobił to 29 stycznia 1919 roku, gdy zaproszono go na posiedzenie Alianckiej Rady 10, na którym przedstawił polskie postulaty terytorialne. Jego wystąpienie wywarło ogromne wrażenie na wszystkich zachodnich politykach. W jego trakcie Dmowski przez prawie 5 godzin, posługując się argumentami historycznymi, ekonomicznymi, geopolitycznymi i militarnymi, uzasadniał potrzebę odbudowy dużego i silnego państwa polskiego. Zrobił to bez żadnych notatek, posługując się biegle francuskim i angielskim. Nawet nie lubiący Polaków premier Wielkiej Brytanii Lloyd George był pod wrażeniem tego wystąpienia. Gdy po latach brytyjski premier spisywał swoje wspomnienia z tamtego okresu, nie zapomniał przywołać osoby Dmowskiego jako nadzwyczaj zdolnego i wykształconego Polaka. Tym, który już wcześniej miał okazję poznać potencjał polityczny Romana Dmowskiego, był jednak Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista i późniejszy premier, dzięki któremu sprawa polska nabrała rozgłosu w Ameryce, a potem w Europie. O tym już Państwu zresztą opowiadałem w jednym z moich poprzednich filmów. To właśnie dlatego Paderewski już przed wojną zaczął wspierać działalność polityczną Dmowskiego, wierząc w to, że dobrze przysłuży się ona Polsce. I gdy w 1917 roku Dmowski utworzył Komitet Narodowy Polski, traktowany przez aliantów jako nieoficjalny polski rząd, a potem w 1919 roku na konferencji w Wersalu zaprezentował polskie stanowisko, pianista miał już tego namacalny dowód. To był najlepszy okres w całej karierze politycznej Romana Dmowskiego, dzięki wysiłkom którego mogła się narodzić niepodległa Polska. Ale gdy do tego doszło, z ofensywą wyszedł Piłsudski, przybywając 11 listopada 1918 roku do Warszawy z Magdeburga i przejmując władzę. Jak już Państwu wcześniej opowiadałem, wtedy do gry włączył się również Paderewski, obejmując za zgodą Piłsudskiego stanowisko nowego premiera. Piłsudski zgodził się na to, ponieważ znacznie bardziej obawiał się Dmowskiego na fotelu premiera. W pierwszych latach odrodzonej Polski stworzony przez Dmowskiego Związek Ludowo-Narodowy stał się ugrupowaniem, które współtworzyło kolejne rządy.
Dmowski, pomimo tego, że nie pełnił w nich funkcji z wyjątkiem krótkiego okresu kierowania Ministerstwem Spraw Zagranicznych, miał jednak na nie spory wpływ. Ale tak było do zamachu majowego Piłsudskiego. Po roku 1926 obóz narodowy był już w defensywie. Dmowski usiłował go jeszcze bardziej zintegrować, tworząc w 1926 roku obóz Wielkiej Polski, a w 1928 roku Stronnictwo Narodowe. Ale niewiele to zmieniło. Dużo też publikował. Polskie społeczeństwo w swojej masie myślało już wtedy kategoriami politycznymi Dmowskiego. Były one atrakcyjne nawet dla samej sanacji, która w końcu lat 30. zaczęła je systematycznie przejmować jako swoje. Dmowski czuł się już wtedy bardzo samotny. Nie udało mu się założyć rodziny, chociaż na początku XX wieku był bliski osiągnięcia tego celu. Tyle tylko, że na jego życiowej drodze po raz kolejny stanął wtedy Piłsudski. Maria Juszkiewiczowa, wobec której Dmowski miał bardzo poważne zamiary, związała się bowiem z Józefem Piłsudskim. To wywołało u Dmowskiego wielkie rozczarowanie do kobiet, którego później nie był w stanie przezwyciężyć. I to również wzmacniało jego niechęć do Piłsudskiego, któremu nie omieszkał medialnie dopiec nawet w chwili jego pogrzebu. Po tym, jak w 1937 roku Dmowski doznał udaru mózgu, wycofał się z politycznej działalności. Zmarł w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku w domu swoich przyjaciół, państwa Niklewiczów, w Drozdowie koło Łomży. Na wiele lat Dmowskiego wyrzucono z polskiej historii. Dopiero po upadku komunistycznego systemu Dmowski zaczął do niej stopniowo wracać. Tyle tylko, że w nieproporcjonalnej do swoich zasług roli, jako jednego z wielu akuszerów polskiej niepodległości w 1918 roku. W dużej mierze było to zasługą środowiska Gazety Wyborczej, roszczącej sobie wyłączne prawo do politycznego edukowania Polaków. To ona przez wiele lat wykrzywiała postać Romana Dmowskiego, przedstawiając go jako politycznego upiora wyjętego z szafy przedwojennej Polski i uosabiającego największe polityczne zło. Najwyższy czas, aby przywrócić Romanowi Dmowskiemu należne mu miejsce w polskiej historii. W moim kolejnym live'ie, który jest nową formą aktywności na moim kanale, zapraszam Państwa do dyskusji na temat poglądów politycznych Romana Dmowskiego i ideologii utworzonego przez niego obozu narodowego. Ten live już tradycyjnie będzie miał miejsce w najbliższy wtorek o godzinie 20. Gorąco zapraszam do udziału i dyskusji. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Bartosz Filip-Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu.
Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.